Cześć moi drodzy, witamy na pierwszym odcinku naszego TTAS-owego vloga o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, w szczególności w energetyce. Prowadzić vloga będą Łukasz Śladewski, cześć, witam Was. i Konrad Wojdan. Może warto, żebyśmy się na początku w dwóch słowach przedstawili. Łukasz. Łukasz Śladewski, pracuję w Transition Technologies od chyba ponad 15 lat. Pracuję na stanowisku obecnie dyrektora do spraw projektów strategicznych, w szczególności projektów związanych z optymalizacją procesu, z przemysłem, w szczególności właśnie tak jak wspomniałeś na początku, z energetyką. Tak jest. Ja jestem dyrektorem działu badawczo-rozwojowego w Transition Technologies Advanced Solutions i zajmuję się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach, ale w szczególności w przemyśle, w energetyce, w ciepłownictwie, gazownictwie, chemii, ale żeby nie było nudnie, to także w ochronie zdrowia, w medycynie, czy chociażby w wyścigach samochodowych. I w tym vlogu, tak jak sobie tutaj z Łukaszem rozmawialiśmy, chcemy się z Wami podzielić naszym w zasadzie eksperckim doświadczeniem. Ja już 20 lat zajmuję się analizą tych danych z przemysłu, z energetyki. Łukasz też powiedział 15 lat. Tak. Można powiedzieć, że powoli stajemy się takimi leśnymi dziadkami data science. Także musimy sobie sprawdzać, czy od północy mech nie zaczyna pokrywać naszych ubrań. Cały czas weryfikujemy, co się w tej chwili pojawia nowego. Tak, Cały czas analizujemy, co w tej chwili się dzieje na świecie, jakie są nowe systemy, jakie są nowe metody i dlaczego idziemy w tę stronę, a nie w inną stronę. Nie? Dlaczego my w ogóle postanowiliśmy właśnie nagrać tego vloga. Nie? Tak jest. No oczywiście, to jest sława, pieniądze, Tak. ale oprócz tego chęć podzielenia Główne się. motywacje. Tak, oprócz tego rzeczywiście chęć podzielenia się tym naszym doświadczeniem, bo widzimy, że tego typu materiałów nie ma za dużo. Wszyscy mówią o tym, jak w Pythonie zrobić data wrangling, co może ChatGPT, ja też o tym opowiadam zresztą. Jest wiele wideo na temat, jak sobie zaimplementować, nie wiem, modele regresji liniowej, nieliniowej, tutoriale na temat sztucznych sieci neuronowych, na temat Pythona. I to zakładam, że jak będziecie chcieli się dowiedzieć, to łatwo takie materiały znajdziecie. Natomiast implementacja, przykładowe kody tych algorytmów są dostępne i wiadomo, można to realizować. To, o czym my tutaj żeśmy rozmawiali, przygotowując się do tego vloga, to bardziej chcielibyśmy podejść do tego, jak my wykorzystujemy te algorytmy. Nie będziemy realizować tutaj takiej misji naukowej, misji nauczania, czym są te algorytmy, jak je należy zaimplementować w systemach informatycznych, tylko jaką my z nich korzyść osiągnęliśmy w naszych projektach i dlaczego zdecydowaliśmy się na takie, a nie inne podejście. tak, Nie? gdzie i jak praktycznie wykorzystać te algorytmy oraz jak w zasadzie mierzyć sukces projektu, Tak. gdzie są pułapki, Tak. na co zwrócić uwagę przy takim faktycznym wdrożeniu w przemyśle, nie tam tylko, żeby napisać paper naukowy czy kodzik wrzucić na GitHuba, tylko faktycznie wziąć, żeby te algorytmy brały odpowiedzialność za sterowanie elektrownią, magazynem gazu, siecią ciepłowniczą. Co trzeba zrobić, jakie kroki wykonać, aby wdrożyć to w sposób bezpieczny, aby mieć pewność, że faktycznie te algorytmy pomagają, jakie są wyzwania związane z utrzymaniem tych algorytmów, jak podejść w ogóle do tych projektów, w szczególności optymalizacyjnych, Tak. jak rozmawiać z klientem. Tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś, warto jest też wspomnieć nasz background naukowy, że tak powiem, nie? Używajmy wielkich tak. słów, a jak? Ja wychodzę z Wydziału Mechanicznego Energetyki, więc bardzo dużo w swojej pracy pracuję z procesem, z danymi, rozumiejąc tak jakby wszystkie procesy
termodynamiczne, procesy techniczne, które się dzieją pod tym procesem i potem próbuję ubrać tę wiedzę w algorytmy, które stosuję do tej optymalizacji. Ty z kolei... Tak, ja wywodzę się z tego świata informatyki i magistra i doktorat broniłem na Politechnice Warszawskiej na elektronice. To był doktorat związany właśnie ze sztuczną inteligencją. I tak jak Ty wychodzisz z tego wydziału mechanicznego, energetycznego, tak ja potem do niego wszedłem, dzieląc się tą wiedzą, tą wiedzą informatyczną, powiedzmy, ze studentami. Natomiast, no tak, tą termodynamikę znam, rozumiem, ale jeżeli w jednym zdaniu pojawią się 2 razy skomplikowane słowa na nie wiem, entalpia, egzergia, entropia, entalpia, tak, to zaczynam odczuwać lekki niepokój i tęsknotę do ramki danych i znanych mi metod. Tak, do empiryki. Ja natomiast, jeżeli słyszę słowa entalpia, entropia, egzergia, to po prostu doskonale jestem w stanie sobie to wyobrazić w każdym rurociągu, na każdej łopatce turbiny, w każdym przegrzewaczu w kotle. Widzę ten przepływ masy, energii, te przemiany termodynamiczne i wielokrotnie gdzieś tam na różnych prezentacjach przedstawiamy się tak, że Konrad z informatyki wszedł do energetyki, ja z energetyki wszedłem do informatyki i spotkaliśmy się tu i siedzimy tu razem już wspólnie 15 lat, Ty 20, ja 15, więc tak jest. Przyszedłem, to Konrad już był i zaczęliśmy. To jest fajna synergia, nie? To jest fajne połączenie. O tym chcemy Wam też pokazać, jak z różnych punktów widzenia można podejść do projektu, bo oczywiście prowadzimy z Łukaszem takie dyskusje, startując powiedzmy od znanych i lubianych bądź nierównań termodynamicznych lub startując od strony danych. Long story short, uwaga, spoiler alert, w projektach, gdzie wykorzystujemy sztuczną inteligencję, to nie tylko w przemyśle, ale myślę, że we wszystkich, kluczem do sukcesu jest umiejętne połączenie wiedzy domenowej z umiejętnym zarządzaniem jakością danych, budowaniem modeli, więc o tym, jak połączyć tą wiedzę ekspercką z tymi algorytmami, będziemy też mówić, bo w takich projektach, właśnie w energetyce chociażby, tak, to kluczowe jest zdobycie zaufania klienta, operatorów, technologów, no ale z drugiej strony chcemy wyjść poza to, w czym właśnie termodynamicy czują się komfortowo i zacząć budować w oparciu o dane z systemów sterowania, ale i nie tylko, zaawansowane modele matematyczne. Zgadza się. No i wspomnieliśmy o tych systemach sterowania. O tym też Wam opowiemy. Jak się bezpiecznie zintegrować z warstwą automatyki, z systemami do zarządzania majątkiem, po to, żeby te soczyste dane, które nas interesują, w sposób bezpieczny wyciągnąć z tych systemów, ale także o tym opowiemy. Myślę, że to jest unikalna wiedza. Mało naprawdę ludzi na świecie to robi. Powiemy Wam, jak bezpiecznie przesłać decyzję sztucznej inteligencji z powrotem do systemu sterowania, tak, że koniec końców ta sztuczna inteligencja w sposób autonomiczny prowadzi proces technologiczny. Warto dodać, że w energetyce, w przemyśle, w energetyce, no ciągle panuje dosyć konserwatywne takie podejście do bezpieczeństwa, do pewnych nowości, które się pojawiają na rynku. Często można się spotkać z opinią, że skoro jest dobrze, to po co poprawiać. Oczywiście sam się zgadzam z taką opinią, że lepsze jest wrogiem dobrego. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie bardzo dobrze umotywować, dlaczego chcielibyśmy podejść do tego projektu optymalizacji, dlaczego chcielibyśmy wykorzystać tę sztuczną inteligencję i gdzie jest jej przestrzeń i dokładnie pokazać osobom, które byłyby decyzyjne, w którym miejscu jest ta przestrzeń, które obszary eksploatacji danych urządzeń, maszyn będziemy eksplorować, aby uzyskać ten efekt i pokazanie tego na liczbach, jest to przekonujące. Na pewno nie jesteśmy w stanie przekonać osób decyzyjnych, prezesów do spraw technicznych w takich elektrowniach,
osób, które miałyby potem odpowiadać za działanie takich systemów, mówiąc, że jest to super świetna sztuczna inteligencja, super mądra, mądrzejsza od ludzi i na końcu zostanie osiągnięty spektakularny efekt, dzięki czemu zaoszczędzicie miliony. Takie podejścia... Jest chyba twierdzenie Clarka, który mówi, że każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. Także, czyli widzicie, będzie też trochę takich smaczków salesowych, jak rozmawiać z klientem tak, żeby, no właśnie, budzić zaufanie. Do czego zmierzałem? Tak. Komu dedykujemy tego naszego vloga, nie? No przede wszystkim do osób, z którymi pracowaliśmy i mam nadzieję, że będziemy pracować, czyli do osób, które by miały skorzystać z takich... Ale też i myślę, że wykorzystać, tak? Bo gdyby skorzystać i wykorzystać, tak. Duży hype na tą sztuczną inteligencję, my też dzielimy się tą wiedzą ze studentami kierunku energetycznego, także myślę, że też więcej osób dzięki temu będzie mogło skorzystać z tych rad płynących z empirii, z tej 20-letniej praktyki. Przy okazji, jakbyście słyszeli w tle dziwne dźwięki kojarzące się ze zrywaniem asfaltu, kładzeniem nowego asfaltu, jazdą koparki, to są to bardzo dobre skojarzenia. Pozdrawiamy ekipę, która właśnie pod naszymi oknami wykonuje Wylewa tę pracę. nam nowy asfalt, żebyśmy mogli jak po dywanie do naszego świetnego biura dojeżdżać i wykonywać naszą pracę bez omijania dołów. Być może te dźwięki dodadzą takiego industrialnego smaczku do naszego vloga. No my już jesteśmy do nich przyzwyczajeni, bo jest już to od paru miesięcy, więc praktycznie ich nie słyszymy. Tak jest. No dobrze, słuchajcie, zapraszamy, to jest pierwszy odcinek, będzie ich naście, może 10. Zobaczymy, jak nam się będzie rozmawiało, a Wam jak się będzie oglądało. Także dzielcie się swoimi spostrzeżeniami też w komentarzach. Dzięki temu my będziemy mogli mówić więcej, mniej, poważniej, mniej poważnie. W końcu te odcinki są dla Was. Byłbym za tym, żebyśmy, Konrad, sobie powiedzieli tutaj we dwóch, że będzie ich 20. Obiecanie... Challenge accepted. Obietnica widzom będzie nas zobowiązywała, żebyśmy tego dotrzymali. No dobrze, czuję się teraz na wizji przyciśnięty. Obiecujemy. Dobrze. Dobrze, fajnie. Dzięki. Dzięki.